dobro. Pokój i dobro. Pytanie bardzo ważne. Od czego zacząć? Powrót do łaski uświęcającej, jak się zabrać do spowiedzi po dłuższym czasie, kiedy ten dłuższy czas to definiujmy Chodzi o to, że chcecie. to tak pewno, porównując do opowieści biblijnej, ktoś poczuł się jak ten syn marnotrawny. Roztrwonił dary, które od Boga otrzymał, dar łaski uświęcającej, dar życia sakramentalnego, dar modlitwy. No i w końcu uświadamia sobie, że kiepsko to jego życie wygląda i trzeba powrócić do domu ojca, bo źle się czuje. Ja tu mówię, że ten syn marnotrawny to miał takie poczucie swojej godności, że czuł się gorzej niż świnia. Bo tam ewangelista mówi, że nawet nie mógł najeść się tym, co dawano świnom do jedzenia. Prawda? Był gorzej traktowany. I czasami człowiek może mieć takie poczucie, nie? Swojej wartości albo braku wartości, że już tak złomu dopieka, że tak sobie uświadamia, że tak zabrnął w bagno zła, w bagno grzechu, że coś trzeba z tym życiem zrobić, że tak nie idzie. No i się zastanawia, no i myśli sobie, a może rzeczywiście warto do Boga wrócić? Może warto wrócić do tego Ojca, u którego nawet słudzy mają lepiej niż ja tutaj, prawda? Ja tu z głodu ginę. A ja tu z głodu ginę, prawda? Z głodu miłości, z głodu poczucia wartości, z głodu poczucia jakiejś godności ludzkiej, jakiegoś fundamentalnego sensu swojego życia. A więc zastanawiam się i wracam do Ojca, wracam do Boga. I co trzeba zrobić? Znaczy, pierwsza rzecz tutaj już na początku wybrzmiała właściwie, to jest uświadomić sobie swoje położenie, tak? Czyli tak, popełniłem błąd, określić sobie cel. Celem jest spotkanie z Ojcem, jest spotkanie z Bogiem. Dalej myślę, że kolejną rzeczą to byłaby sprawa związana z rachunkiem sumienia. Zrobić taki rachunek sumienia, słuchajcie, porządny, nie bać się odkryć w tym, co jest bolące, co jest dla mnie w jakiś sposób trudne, może uda się znaleźć przyczyny jakichś grzechów. Jak człowiek w jakimś czasie idzie, to być może nawet odkryje powód, dlaczego tak się odsunął. Dlatego ważne w tym rachunku sumienia jest to, żeby zerknąć do gotowego już rachunku sumienia, w sensie jakiejś książeczki, jakichś pytań, bo czasami bywa tak, że ktoś rzeczywiście po dłuższym czasie niebycia u spowiedzi robi rachunek sumienia na podstawie tego, co mu się wydaje, że jest grzechem lub mu się nie wydaje, co pamięta. Tak? A wiecie, że sumienie... można zagłuszyć, można wyjałowić, tak? Można wyjałowić i ono przestaje po pewnym okresie z przyzwyczajenia czy z nawyku do zła, ono przestaje reagować na zło. I to, co rzeczywiście jest złem, dla nas tym złym nie jest, bo się do tego przyzwyczailiśmy. Dlatego ja biorę wtedy rachunek sumienia dla dorosłych, czytam o pewnych rzeczach i otwierają mi się oczy, że ja tak żyłem, nie uznawałem tego za grzech, a okazuje się, że w świetle przykazań Bożych, w świetle nauki Kościoła takie życie było czymś złym, czymś grzesznym. I właśnie wtedy szczera spowiedź będzie polegała na tym, że ja się do tego wszystkiego przyznaję, nawet do tego, co uznawałem, że grzechem nie jest, bo tak zagłuszyłem, tak zniszczyłem swoje sumienie. Czy ja myślę, że też ciekawym takim aspektem w przygotowaniu się do spowiedzi byłaby kwestia pojednania się z tymi ludźmi, które gdzieś skrzywdziłem, albo którzy mnie skrzywdzili. Pewnie, że to wszystko może nie być możliwe, ale pewnie warto by również podejść i powiedzieć przepraszam. Jeżeli jest to możliwe, oczywiście, bo to wam taki pokój da w sercu, że jesteście pojednani nie tylko z Panem Bogiem, ale także, że ci ludzie, którzy są wokół nas, że my wchodzimy z powrotem na drogę pokoju z nimi. Tak? Wchodzimy na drogę pokoju? Wchodzimy na drogę pokoju, na tę drogę, którą przynosi nam Jezus. To On właśnie daje nam ten pokój serca, który chyba każdy człowiek za nim tęskni, to co mówił święty Augustyn, że serce człowieka jest niespokojne, póki w Chrystusie nie spocznie. I chodzi nam o to również, bo wiecie, to była bardzo trudna sytuacja, pojednać się z Panem Bogiem i wracać z powrotem do tego, co było wokół. Wiem, że to może wyglądać różnie, że to nie zawsze się da, ale jeżeli się da, czujecie, że ktoś po prostu nie odepchnie was z tym, jakby zrozumie tę sprawę, to zachęcam do tego, żeby tak zrobić. No i inna sprawa to jest to, że możecie wyjść z sercem jak na dłoni, a to będzie dosłownie jak perły między wieprze, tak? Czyli potraktuje was, jeszcze bardziej was zrani. Nie? Ale właśnie z naszej strony powinna być inicjatywa, tak? Z jednej strony przebaczenie, potem dążenie do pojednania. Do zgody. Tak jak ojciec mówił, pójść do tych osób. Mamy świadomość tego, że krzywdzimy niektóre osoby. Mamy świadomość tego, że wyrządziliśmy komuś zło. Trzeba iść
jeżeli jest taka możliwość, nie zawsze to pojednanie jest możliwe od razu. Do pojednania trzeba dorastać. Do pojednania, przebaczamy od razu, do pojednania dorastamy, bo do pojednania musimy dorosnąć. Do przebaczenia też czasami trzeba dorosnąć. Tak, do przebaczenia też trzeba dorosnąć, ale jeszcze trudniejsze jest pojednanie. I ten proces pojednania, on może trwać długo, ale on musi być, to jest proces, to jest droga do pojednania, prawda? I teraz to jest, czyli sytuacja, w której jestem, nakreślony cel, rachunek sumienia, na ile można pojednanie z tymi ludźmi, których gdzieś tam mogliśmy skrzywdzić, z naszymi najbliższymi. I kolejna sprawa, niebagatelna, powiedziałbym tutaj, jeżeli to jest po dłuższym czasie, jest wybór spowiednika, do którego pójdziemy. To już nie mówię stałego spowiednika, wiem, że o to pytacie, poświęcimy temu program. Spowiednika i myśl, raz, że spowiednik, dwa, kontekst spowiedzi, w tym sensie, że nie jest dobrym momentem przyjść masówka, nie? Tak, Wielki Piątek albo Wigilię do takiej spowiedzi, bo my akurat odkładamy Wigilię na ostatni dzień. Znaczy, jeżeli nie masz kiedy, to przyjdź oczywiście, wtedy, że tak. ale jeżeli możesz w innym czasie, to pamiętaj, że co ta spowiedź ma dać, że to ma być żywe spotkanie, jeżeli chcesz, aby też kapłan, nie mówię o człowieku jako takim, ale również właśnie o kapłanie, który sprawuje ten sakrament in persona Christi. Chcesz, żeby Cię rozpoznał, chcesz, żeby ze słowem trafił do Ciebie, to daj też sobie czas na to. Nie? Warto jest popytać o dobrego spowiednika, abyście, przepraszam, ale nie zostali pokaleczeni w tej spowiedzi, bo wy przyjdziecie z największą chęcią oczyszczenia się, a ksiądz, być może... Z braku czasu, z nerwów, z emocji, z różnych ze sposobu bycia po prostu ludzkich, prawda? Tak, krótko odpowie, odpuka i teraz ja tu taki wysiłek zrobiłem, jak ktoś mnie tak potraktował, to warto popytać, do kogo pójść, może się umówić na taką spowiedź poza konfesjonałem. Dla niektórych jest to wstydliwa sprawa, niektórzy bardzo lubią nawet, bo czują większy kontakt, większą relację, swobodę też, wypowiedzi, ale to nie jest bez znaczenia. Bo pójdziesz do księdza, który wyszedł, nie wiem, spieszysz się do pracy, chcesz przyjść o godziny 7, ksiądz się chwilkę spóźni, tobie tego czasu już uszknie, bo wiesz, że zaraz musisz być w robocie, będzie rano, wiecie, napięcie wzrośnie i z tego pięknego momentu pojednania okaże się, że będzie tylko sytuacja nerwowa i tyle się przygotowywałem, tak bardzo chciałem i to wszystko zostało... Albo odkładanie spowiedzi na przykład przed mszą świętą, tak? Wiadomo, że kapłan przed mszą świętą jest w konfesjonale, no i nagle zbliża się godzina, że trzeba wyjść do mszy świętej, kapłan już troszeczkę, nie to, że podirytowany, ale wiadomo, że... Znaczy bywa tak, że, słuchajcie, bywa tak, że trzeba mieć też taką świadomość, że jeżeli ksiądz spowiada przed mszą świętą, to on powinien tą mszę świętą odprawia, więc jeżeli przyjdziesz do niego za 7 minut, kiedy on musi mszę świętą odprawić, kiedy chce się sam już przygotować jeszcze, chce się przebrać w szaty liturgiczne, no to trudno liczyć jest na to, że on tą mszę świętą rozpocznie 15 minut później. Tak. No to też nie wolno tego wymagać. Czekają, tak. Także... A więc to jest ten czas, to jest ten kontekst też spowiedzi, prawda? Odpowiednie przygotowanie, odpowiedni wybór i kapłana, miejsca i czasu. Myślę, że to w tym wszystkim przy takich ważnych, generalnych, długich spowiedziach jest bardzo ważne. No, a jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś takie, wiecie, trudności, lęki, to może by warto troszkę dzienniczka siostry Faustyny poczytać na temat miłosierdzia Pana Boga, jaki ten Pan Bóg jest, że On jednak zawsze pragnie spotkać się. Zobaczcie, to co ojciec mówił na początku, ten miłosierny ojciec, on wybiegł do niego. Musiał być gest ze strony człowieka, ale on wybiegł, on mu dał swój pierścień, przywrócił mu godność. Słuchajcie, ucztę wyprawia. To Bóg czeka, aż wreszcie zrobi 7 krok ku niemu. Pismo Święte mówi, który robi 7, a robi 10. A Bóg robi resztę wtedy. No. Bóg się zatroszczy o resztę. Także to jemu też na tym zależy, ale ostatecznie naprawdę on za ciebie do konfesjonału nie przyjdzie. Ten ruch pierwszy jest po twojej stronie, potem partię może Pan Bóg rozwiązać. Pokój dobro.